Cześć, witam Was serdecznie. Idziemy do Perrant Sands w Cornwalli. Pokażę Wam cały ten ośrodek. Jak widzieliście, tutaj wjazd jest taki dosyć okazały, ładnie to wygląda, trudno przegapić. Także za chwilę Wam pokażę, jak wygląda cały ten ośrodek od środka. Tak wygląda wjazd do ośrodka. Trochę wygląda to jak start na jakichś wyścigach, ale jedno co, że jest bardzo fajnie ten ośrodek położony, bardzo ciekawie, bo jest położony wśród wydm, także wygląda to tak, jakby się w wydmach zapadały. Tu jest check-in, czyli miejsce, gdzie się należy zameldować przy wjeździe. Hello. Można, słuchajcie, skorzystać tutaj z parkingu dla samochodów. Kosztują 5 funtów za cały dzień pobytu. Także jest taka ciekawostka, że tu jest dodatkowy parking dla przyjezdnych, którzy nie są związani z ośrodkiem. Zobaczcie, jak to jest ładnie zrobione. I teraz tak, tam na prawo to jest wjazd na camping. Jeżeli ktoś sobie kupi camping, to jest ten campsite, można sobie na ten campsite przyjechać właśnie w tym miejscu. A tu klimaty, można by było powiedzieć, śródziemnomorskie, palmy, juki, takie dosyć śródziemnomorskie drzewa, także no ładnie to bardzo wygląda. Czujemy się, jakbyśmy byli nie w Anglii, tylko gdzieś nie wiem, w Hiszpanii, we Włoszech. No i wchodzi Caravanserai, czyli można tutaj sobie kupić karawany, domki, które są na tym ośrodku. I jest tutaj taka stała ekspozycja. Zobaczcie, są domki w różnych cenach, bo są i po 62 000. Ale to już jest taki jak dom prawie. Domek. Tutaj mamy strefę, gdzie możemy się wszystkiego dowiedzieć na temat sprzedaży domków. Ja specjalnie tutaj przyszedłem rano, z tego względu, że rano jest tutaj bardzo mało ludzi i nie będzie żadnych snaków, ani problemów związanych z tym, że się nagrywa. Zobaczcie, taki ładny domek jest za 19 000. No, zobaczymy, czego można zobaczyć od środka. Można. To jest otwarty, także można sobie zobaczyć. Zobaczcie, ale ogromny. Bardzo duży salon. No naprawdę, taki połączony z kuchnią, no świetnie to wygląda. Prawdę mówiąc, pierwszy raz widzę taki domek, który ma taki układ, bo najczęściej część kuchenna jest oddzielona i jest tak, a tu taki open space jest. Super. Zobaczymy, ile ten domek ma. Tu mamy łazienkę. Dużą łazienkę, ładna duża łazienka. Słuchajcie, jeszcze jedne drzwi, które są dla mnie zaskoczeniem. Aha, fajnie, bo to jest przejście do sypialni. Też jest duża, ładna sypialnia. I patrzcie, tu jest wejście do łazienki oddzielne. I tu jest jeszcze jedno wejście do tej samej łazienki. No nie wiem, czy to jest najszczęśliwszy pomysł, ale no w zasadzie można sobie po prostu prosto z sypialni wejść do łazienki. I tu jest druga sypialnia. Także domek jest na 4 osoby. Ale jest w nim więcej miejsca niż w tradycyjnych domkach, także przez to, że jest właśnie ten open space zrobiony. Hello. Hi.
Hi. It's very nice. Yeah, you work here. Yeah, no. I record it for myself. Oh, it is nice, isn't This looks fantastic, this open space. No, I don't know. Is it a fish freezer? Might be. Yeah, look at that. I like the fire. Yeah, That's electric fire. how many bedrooms is it? 2. 2. Yeah. You are. You won't. No, powiem wam, że naprawdę domek jest rewelacyjny, można powiedzieć. Na 4 osoby jest naprawdę w nim bardzo dużo miejsca. Bardzo dużo miejsca, także fajny, naprawdę mi się bardzo podobał. No więc tak, mamy tutaj ścianę wspinaczkową. Tu mamy rowerki do wypożyczenia, do jeżdżenia na ośrodku. Tam za jakąś opłatą się wypożycza i można sobie jeździć. Mamy bungee, trampolin. Ja sobie zrobimy z tej strony. Co my tu mamy? Tu mamy, zobaczcie, jakiego fajnego minigolfa. O, bardzo ładny minigolf. No, tak utrzymany w klimacie tego ośrodka. Tylko gorzej, jak tutaj piłka wpadnie. No, zobaczcie, elegancko jest. Jak Stone Age wygląda. No ładnie, czyli minigolf to taka widocznie jedna z atrakcji ośrodka, ale ładnie zrobiony. Pierwszy raz powiem wam, że pierwszy raz widzę minigolfa, który jest w tak dużym rozmiarze. Zrobione na ogół jest to niewielkie miejsce, a tutaj jest naprawdę sporo miejsca do grania, także ładnie. Teraz tak, z restauracji mamy tutaj Papa John's Pizza, czyli pizzerię. No i mamy tutaj, teraz będziemy mieli klejma na muzykę. Tutaj jest pub, w którym można sobie posiedzieć na zewnątrz. Aczkolwiek jest w tej chwili otwarty. O, to bar. Zamknięty jest. Tu mam taki mały activity hub, to jest miejsce, gdzie można przyjść z dziećmi się pobawić, porysować. Nisa Local Shop, czyli sklep spożywczy. No i hotel z Haven nam fruwa tutaj.
Zobaczcie, można sobie tutaj dostać takie gotowe produkty do jedzenia, na przykład jakieś kanapki, do na ciepło, hot dogi, jakieś kawałki kurczaków, pizzę i tak dalej. To jest tak zorganizowane, że można było sobie już szybko wziąć coś w ręce i sobie zjeść. Oprócz tego mam normalne napoje, wody, no i normalne artykuły spożywcze, tak jak w sklepie, żeby można było sobie zorganizować coś do jedzenia na miejscu. No więc jest tak, Cooks, czyli fish and chips, które możemy sobie tutaj kupić w godzinach popołudniowych, bo zobaczcie, to jest otwarte od godziny 17 dopiero do 21, czyli na taką obiad-kolację można powiedzieć. Tutaj mamy strefę dla dzieci do zabawy. No mamy tutaj boisko sportowe, czyli można sobie przyjść pograć tutaj w piłeczkę. Ładne bramki są eleganckie, także można sobie przyjść i pograć. Tam z tyłu jest Activity Range, czyli miejsce, gdzie można przyjść i są zorganizowane różnego rodzaju zawody, zabawy, albo na przykład nauka strzelania z łuku, nauka strzelania z kuszy też. Tutaj widziałem, jest różne zawody sportowe, jakieś jeżdżenie na rowerkach dla różnych, że tak powiem, przedziałów wiekowych dzieci. No i ten Activity Range bukuje się go w ogóle oddzielnie w miejscu, które się nazywa Activity Complex i tam można sobie zabukować miejsce właśnie na te Activity Range, sobie je opłacić. Można to też zrobić w recepcji albo online. Są tutaj dwa puby. Jeden pub to jest ten właśnie, który Wam pokazałem przed chwilą. Drugi pub jest to pub z restauracją, czyli tutaj można sobie zjeść całe posiłki, śniadanie, obiad, kolację. Zaraz zobaczymy, czy on jest w tej chwili otwarty. Jesteśmy rano, także taki klimatyczny bardzo. Powinien być w tej chwili otwarty. Ten jest otwarty w godzinach od 9, od 11, zależy w jaki dzień. Zobaczcie, tutaj mamy część barową. Panie tu machają. O. Jak widzicie, przyjazny personel. A słuchajcie, na środku stoi Volkswagen Garbus. I powiem Wam taką ciekawostkę, że tego Garbusa się bukuje, żeby sobie zjeść w nim na przykład posiłek. We dwójkę, taki romantyczny, zobaczcie jak to fajnie wygląda. Taki kamperek.
słuchajcie, jest tu strefa Wi-Fi, czyli można sobie tu przyjechać i zalogować się do darmowej sieci Wi-Fi w ośrodku. Szybkość jest 30 megabitów na sekundę, także jest naprawdę dobra, ale tylko w tej strefie, natomiast przy domkach tu już jest różnie. Znaczy przy domkach nie ma zasięgu Wi-Fi przede wszystkim tego, bo to jest tak do około 20 metrów. Teraz słuchajcie, idziemy do strefy, która się nazywa Entertainment Complex. Jest to kompleks gier, zabaw i miejsc, gdzie się odbywają się występy artystyczne. Zobaczcie, czego tu nie ma. Been floating with my head down. Don't know if I'm here to stay. Took pride in a fleeting dream. If I guide there's ever crossed here, they were twined into little knots. It is possible. To jest, słuchajcie, strefa gier i zabaw dla dzieci. Tu się odbywają występy artystyczne, bo jest tutaj duża scena. Been staring all these days ahead. You wonder when the time went. Tam zobaczcie, duża scena, na której odbywają się pokazy, dyskoteki dla dzieci, występy artystyczne. Jest tutaj też duży bar i jest tutaj wstęp tylko na pasy, czyli na dodatkową opłatę, którą się bukuje przy bukowaniu domków. Nie można tych pasów dokupić sobie oddzielnie, czyli do Entertainment Complex można wejść tylko przy wykupie tej części rozrywkowej, że tak powiem. I zobaczcie, jest tutaj też bar. On jest w tej chwili zamknięty, bo jest tutaj wcześnie rano, ale normalnie jest tu pełno światła i odbywają się różnego rodzaju właśnie występy. Jest to tak zwany show bar. If a guide there's ever crossed here, they were twined into little knots. Tutaj, słuchajcie, jest rozpiska, co się odbywa w jaki dzień, jakie są występy, rano, po południu, wieczorem. Jeśli się odbywa jakieś koncerty, są tutaj też również rozpisane. Także można sobie przyjść, zapoznać się z tą tablicą, ale powtarzam, że jest to przy wykupie tej opcji rozrywkowej, gdzie można właśnie wejść na ten kompleks rozrywkowy sobie po południu. No normalnie tutaj jest ochrona i nie wpuszcza nikogo. No poza tymi, co mają pas. I tutaj też jest pływalnia. No basen nie wolno pokazywać, to wam pokażę na zdjęciach. No i to wszystko, jeśli chodzi o Entertainment Complex. Nie jest on zbyt duży, ale jest w nim wszystko, co potrzeba dla rozrywki i dla całych rodzin. Jeszcze wam pokażę, jak wygląda zejście nad morze. No i co? I to wszystko z tego ośrodka. No same domki to są takie same praktycznie jak wszędzie.
ale jest fajnie utrzymany, bo jest utrzymany w takim klimacie śródziemnomorskim. No fajnie, te dwa bary są też bardzo, bardzo fajne. Także to wszystko z tego ośrodka. Mam nadzieję, że Wam się ten film podobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę, komentarz. No i co? Do zobaczenia na kolejnym ośrodku Haven. Trzymajcie się, cześć. Don't know if I'm here to stay. Took pride in a fleeting dream. If our kindness ever crossed here. Słuchajcie, zejście nad morze do środka to jest normalnie z tej strony, taką normalną drogą. A myśmy sobie wzięli taką drogę dziwną. No i dalej już idziemy tak jak, że tak powiem, jest droga zrobiona, ale plaża jest ogromna, naprawdę wielka plaża.